Ja bym teraz chciał coś nagrać, a ten pies oczekuje uwagi. Siemanko, zdrawejte, z tej strony tylko Jarosław, nie ma Soni. Gdzie jest Sonia? Soni nie ma, Sonia jest daleko stąd. Sonia jest w Polsce. Miała fajne sprawy rodzinne, musiała tam pojechać. Ja niestety z przyczyn głównie zawodowych nie dałem rady, a niedługo Sonia wróci. Poprosiła mnie Sonia, żebym nagrał jeden odcinek, to go nagram. Ale później, teraz nagram jeszcze inny, bo stwierdziłem, że jest jakaś kwestia, o której chciałem opowiedzieć, ponieważ ja kiedyś miałem taki kanał osobny w ogóle na YouTubie, się nazywał Prywaciarz za granicą i opowiadałem na nim o tym, jak się otwiera działalność w Bułgarii, z czym się mierzy przedsiębiorca jako obcokrajowiec, żeby otworzyć swoją własną firmę. I przestałem prowadzić ten kanał, bo firmy mi się nie udało otworzyć. Pomyślałem, że byłoby fajnie, żeby tutaj w jakimś osobnym odcinku ze swojej perspektywy streścić troszkę to, z czym się mierzyłem i na czym ostatecznie stanęło, więc może trochę Wam teraz o tym poopowiadam. Nie będzie to jakiś długi odcinek, będę raczej się streszczał ogólne informacje, bo ten kanał cały czas jest dostępny, nazywa się Prywaciarz za granicą, więc więcej szczegółów możecie znaleźć tam, ale nie będę go raczej kontynuował i tam też chyba wrzucę takie info, że cały update jest tutaj na tym kanale. Czy tam widać prześwity, jakieś zmalowania na suficie? Masakra. Wracając do tematu, co tam się w ogóle działo? Próbowałem otworzyć firmę, bo próbowałem otworzyć swoją działalność, ten sklep internetowy chcieliśmy mieć, który prowadzimy, Oliwka w miodzie, sprzedajemy Wam te fajne rzeczy z Bałkan, oliwę, oliweczki, takie inne cudawianki, tahini itp. Jako firma bułgarska, która by sprzedawała to na polski rynek, no ale po prostu mur. Najpierw, żeby otworzyć działalność w Bułgarii, jako obcokrajowiec, to musisz mieć konto w banku, tak zwaną nabiratelną smetkę. I wyobraźcie sobie, dostałem poleconego księgowego, który zajmuje się typowo otwieraniem firm przez obcokrajowców i on mi na starcie powiedział, że najpierw trzeba otworzyć to konto w banku, ale spodziewaj się problemów. Ostatnio się strasznie pod tym kątem pogorszyło. Raczej będzie mur, ale mam nadzieję, że coś Ci się uda ogarnąć. No i poszedłem do 4 czy 5 polecanych przez niego banków. No i naprawdę mur, bo w jednym banku pani od czoła im powiedziała, że nie da rady, za trudne. W innym banku w podobnym tonie jeszcze mnie odesłała do konkurencji po drugiej stronie ulicy, to się praktycznie nie zdarza. Co było w trzecim banku? Aha, tak, otworzymy, ale się niedawno zmieniły przepisy, my żądamy depozytu 2000 euro, przy czym to nawet nie jest depozyt, tak, to jest depozyt, który byłby zwrócony w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojej sprawy, ale oni nie gwarantują, że sprawa zostanie pozytywnie rozpatrzona. 2000 euro. Ludzie. No i w końcu znalazł się fajny bank pocztowy. Wszystko było elegancko. Już byłem tam jeden raz, drugi raz, trzeci raz się podpisać, już abstrahując od tego, że ten bank to znalazłem w Płowdiw, ponad 100 km od mojego miejsca zamieszkania. Więc się troszkę najeździłem, wydałem na paliwo. Trzeba było 50 euro zapłacić za to, żeby oni rozpatrzyli mój wniosek. No to zapłaciłem to 50 euro. I było tak, że ja byłem przez 2 miesiące w styczniu, w lutym, przez niecałe 2 miesiące w pracy w Niemczech. I tam się nie mogłem raz podjechać, podpisać. Przyjechałem troszkę później i pewnie to był mój błąd. Powiedziałem, że byłem w tych Niemczech w pracy. I po tej akcji ja się podpisałem, ale później, jak już wracałem do domu, ten gość do mnie zadzwonił, powiedział, że jego koledzy tam z centrali w Sofii wymagają, żebym ja podał dane osobowe i kontaktowe jakiejś osoby, najlepiej obywatela Bułgarii, który ma tutaj prawo stałego pobytu jako taki kontakt w mojej sprawie. Mówię, no, po pierwsze, kto się na to zgodzi? Po drugie, prawo stałego pobytu. Ja mam pobyt czasowy na 5 lat, ok. Tylko że choćby patrząc na moich sąsiadów tutaj w tym bloku, w tej klatce, którzy są Bułgarami, więc z automatu mają prawo stałego pobytu, w tej klatce to mieszkają teraz na stałe może 3-4 rodziny. Cała reszta spędza większą część roku w pracy za granicą, tutaj przyjeżdża tylko na kilka tygodni. Ja tutaj jestem bardziej na stałe niż większość moich sąsiadów z klatki. I to był taki troszkę gwóźdź do trumny. Stwierdziliśmy, dobra,
olewamy to, nie zakładamy tej firmy i jakoś równocześnie w tym czasie dowiedzieliśmy się, że w Polsce troszkę się zmieniły przepisy. A mianowicie, ja w zasadzie jakbym otworzył znowu działalność, to po 2 miesiącach jej prowadzenia wskoczyłbym na mega wysoki ZUS, co w zasadzie przy takim dopiero zaczynaniu ze sklepem, rozwoju tej działalności, gdzie wiadomo, że te dochody nie są jakieś super wysokie, no to automatycznie byłoby bankructwo, dramat. Tymczasem coś się zmieniło i się okazało, że z racji tego, że jeszcze przez te 2 miesiące kwalifikowałem się na tak zwany mały ZUS Plus, który miałby mi się za 2 miesiące skończyć, no to otwierając działalność z automatu wskoczyłem, że przez kolejne 36 miesięcy prowadzenia działalności wciąż mogę być na tym małym ZUSie Plus, co w zasadzie no, rozwiązanie idealne, więc wznawiam działalność, zmieniam tam tylko PKD, kontakt z księgową, nową, poprowadzenie mnie troszkę co, jak, kiedy zrobić. No i działamy jako polska firma, także nie otworzyłem ostatecznie działalności jako obcokrajowiec, a w Bułgarii otworzyłem ją ostatecznie jako Polak w Polsce i z poziomu Bułgarii sprzedaję na Polskę, ale moja taka refleksja odnośnie tego, stop, bo obiecałem Soni, że podleję tego biednego kwiatka. Bul, 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 bul. Nie wiem, czy za dużo. Od Stana. Tu w ogóle są skorupki jajek. Ja nie wiem, co to za czary, ale ufam żonie. Tak, zleć chłopowi dbanie o podlewanie kwiatków. Świetny pomysł. Tak jest. Moja refleksja. Miała być refleksja. Juteczko, obudziłaś się? O, a tam moje laćki. Moja refleksja jest taka, że w Polsce dużo się mówi o tym, że Polska to jest najbardziej nieprzyjazny kraj przedsiębiorcom w Europie, czy tam w Unii Europejskiej, no już mniejsza o to. Ja ze swojej perspektywy, z perspektywy 2018, 7 lat, ponad 7 lat prowadzenia działalności w Polsce, a potem zetknięcia się tutaj z próbą otwarcia w ogóle działalności w Bułgarii, to stwierdzam, że w Polsce naprawdę jest luksus. Ja wiem, że to nie jest 1 do 1, bo w Polsce prowadziłem działalność jako miejscowa, a tutaj próbowałem otworzyć jako nie miejscowy, jako obcokrajowiec, ale mimo wszystko w Polsce gdzieś zadzwoniłem, poszedłem do urzędu, zadzwoniłem na jakąś infolinię, zapytałem na portalu księgowym, zawsze, nawet jeżeli pani w okienku była niemiła, to jednak udzieliła mi konkretnej informacji. Takie kwestie jak choćby otworzenie konta w banku, to robisz to w 5 do parunastu minut przez internet. A tutaj ja przez kilka miesięcy musiałem jeździć po 100 km w jedną stronę do jednego miasta i tak to nic nie dało. A w ogóle potem jeszcze inna rzecz. Ja przecież otworzyłem sklep, otworzyłem działalność, ale równocześnie, no wiadomo, to nie będzie przynosić od razu super dochodów, więc jestem też zatrudniony, się śmieję, w lotnictwie, ale na infolinii, jednej z linii lotniczych. Dostałem umowę o pracę. Jak z tą umową o pracę poszedłem sobie jeszcze raz spróbować otworzyć konto w banku, to załatwiłem to podczas jednej wizyty w 30 minut. Dla nich istotna była tutaj umowa o pracę, ale jak chcesz otworzyć swoją działalność w tym kraju, gdzieś tam w jakiś sposób się przyczyniać do wzrostu PKB, to nie. Chyba nazwę ten odcinek w oparach absurdu, bo naprawdę pod kątem gdzieś tam urzędowym tego typu spraw to Bułgaria jest ciągle trzecim światem. W ogóle dlaczego ty, Jutka, jesteś tak bezczelnie, sierść swoją zostawiasz na miejscu dla ludzi? Piesa to się ma fajnie. No, a Sonia niedługo wróci. Już za kilka dni. Znowu będziemy razem dla Was nagrywać w różnych okolicznościach mieszkania, przyrody i nie tylko. O, tego też nie podlewałem. Sonia ma taki zielnik na balkonie i ja tam ładnie jej wszystko podlewałem, a tutaj zapomniałem o tych kwiatkach totalnie wewnątrz mieszkania. No co za chłop, dajcie spokój. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o te moje wywody, tradycyjne marudzenie na Bułgarię, ale nie no, ogólnie podoba mi się, jest tak cieplutko, jest taka cudowna pogoda, tak już będzie co najmniej do września, jak nie do połowy października, o tej klima chłodzi. Czego chcieć więcej? Trzymajcie się, ciao, ciao!